Ouh là là, ça me prend bien. Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiejszym odcinkiem otwieramy serię 8 filmów z naszej podróży po Francji, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Dziś wybierzemy się na zachód Francji do małej nadmorskiej miejscowości oddalonej jedynie 2000 km od naszego domu. To tutaj znajduje się słynne wrakowisko francuskiej marynarki wojennej. Czy opłacało się jechać 22 godziny w jedną stronę? Czy uda nam się wejść do środka? Dowiecie się tego w dzisiejszym odcinku. Przygodę zaczynamy jednak na małym parkingu obok zatoki. Docieramy na taki mały parking, tam za nami jest opactwo. Łukasz już ma założony tornister. Teraz i wystarczy, że się pomodlimy do opactwa i urbex wyjdzie. Musimy teraz iść gdzieś tam, bo tam są właśnie te wraki, tak jak nasz samochód. Ciśniemy przez las. I skarpa z 50. Ale kielecki i elegancki. Dziękuję, nowy kupiłem. Powiem wam, że trochę mamy stresa, bo jadąc tutaj widzieliśmy, jak już coraz więcej łodzi podjeżdża, znaczy w sumie to podpływa pod te wraki, ale też mieliśmy drugiego stresa jadąc tutaj, że ich nie będzie, a to jest 8 godzin jazdy do poprzedniej miejscówki w jedną stronę. A właśnie, bo zapomniałem to nagrać, a na pewno będą pytania, czemu mam założone skarpetki w butach do wody. To dlatego, że parę godzin wcześniej w lesie koło linii Maginota stanąłem na 10-centymetrowy zaostrzony pręt przeciwpiechotny. No, więc pod prawą nogą mam opatrunek i skarpetkę, żeby to nie latało, a pod lewą nogą nie mam nic, ale mam po to skarpetkę, żeby była zachowana symetria. Ale patrzcie na to. Ciach! I to już są nasze wariaty. Wiesz co, zrobiłem taki patent, że wziąłem taki starter samochodowy i do niego można... Tak, i do niego można pompkę turystyczną podpiąć, więc nie będziemy musieli machać i będzie szybciej. Jesteśmy już na tyle leniwi, że nawet nam się nie chce machać. Pytanie, jak długo to będzie? Chyba się już będzie unosił na wodzie, więc najważniejsze. A to jest otwarty korek taki. Który raz go używamy? Trzeci, nie? Drugi chyba. Trzeci. Skola Tower, potem Poweglia. A, no to trzeci. I teraz statki na niebie. Oczywiście mamy ze sobą czarną skrzynkę. Do niej będziemy pakować sprzęt, potem w ten żółty worek, a potem jeszcze... Psztryk. A potem jeszcze... Aparat jeszcze musimy. Aparat musimy schować, w sumie ten, którym kręcę. Właśnie. To, cześć. Wiosła skręć od razu. Wiosła, ale ja jeszcze wezmę, oddam ci wszystkie moje rzeczy z nerki i wezmę tylko telefon ze sobą. W razie WT, nie? W ogóle mogliśmy zobaczyć, o której przypływ jest. Panie, na co nam ta wiedza dla intelektualistów? Jesteśmy prości ludzie. Mamy kajak dmukany, wbijamy się do wody i pływamy. Ahoj, przygodo! Jezus Maria, co to jest? Czekaj, chciałbym wejść pierwszy, dobra? Tak, żeby tej nogi nie moczyć za bardzo. No, powinniśmy się móc wypchnąć tak bez problemu raczej. Od razu do środka. Oj, super. Czekaj, bo tu nas dziurawi coś. Czekaj, nie ruszaj się. O. Dobra, trzymaj wiosło. Już miałem ich pochwalić, że mają dobrą synchronikę, ale zaczęli chaotycznie wiosłować. I dawajcie znać w komentarzu, czy wejdą. Ty, ale kozak, co? Wreszcie, co nie? Woda, statki, nic więcej nie trzeba. W poniedziałek o 9 rano. Dobra, najpierw płyniemy do tego na wprost tam, co nie? To jest chyba ta fregata, mi się wydaje, wiesz? Ty, no on ma stary z 15 metrów, co nie? Patrz. Widzisz, co tam wisi? Drabina. Drabina, no. Stary. Jak tam się nam uda wejść.
My w coś uderzyliśmy, czy ty się tak poruszyłeś? Teraz to tylko będzie widać. Tak? No, Poruszyłem. stary. Ty... Ale jajca, co? Jak statki na niebie. Czekaj, trzeba jakoś to mądrze zrobić. Trzeba będzie się podciągnąć, albo stanę. No. Dron jest. Dasz radę się złapać tego? Poczekaj, poczekaj, powoli, powoli. Wiosło wpadło do wody. No, ja wszystkie utrzymać nie będę ten. No, ale nie wstawaj, nie wstawaj, poczekaj. Poczekaj. Przygotujmy się najpierw, bo tu jest za dużo sprzętu. Muszę ci dać jeszcze plecak, co nie? Po co? No z kamerą. No ja z tym wejdę. A to? No tam to też mam No. skręcać? Tak. Dobra. Czekaj, poczekaj, ja się muszę tej liny złapać. Tylko ci to dam. Załóż to na plecy najpierw. Spokojnie. I przerzuć przez głowę, będzie ci łatwiej. O. Ta lina jest taka, że jak stanę to się napnie? Nie. Wypierdzielimy się. Dobra, to co? Powoli wstawaj. Ty jakby nas teraz wiesz. Jesteś? Nie stawaj na krawędzi kajaka, mordo. O tak chyba właśnie, tak jak masz nogi na odwrót. No dokładnie, bo teraz wchodzisz tak jakbyś szedł po tym, po drabinie. Kozak. Wszystko git? Wszystko git? Odpływam, no. Wszystko git? Dobra. Zastanawiacie się pewnie, czemu te statki składowane są w tym miejscu, a nie na przykład na otwartym morzu, bądź nie wiem, na jakichś innych akwenach. Słuchajcie, to miejsce słynie z tego, że jest otoczone właśnie tego typu klifami, które są bardzo wysokie i osłaniają te statki od wiatru, więc nie ma zagrożenia, że one będą wpływać na siebie, rozbijać, bądź nie wiem, zatoną w jakichś niespodziewanych okolicznościach. Druga sprawa, że ten akwen jest dosyć płytki i bardzo spokojny, czyli po prostu jest tutaj cały czas tafla wody, a głębokość dochodzi do 10 metrów, więc statki o większej wyporności mogą tutaj spokojnie wpłynąć i oczekiwać no na pocięcie na żyletki, no mówiąc wprost. Aczkolwiek wiele się mówi też o tym, że w jednym miejscu jest tylko 5 metrów, więc statki o bardzo dużej wyporności mają problem wpłynąć do tego akwenu i często się ich nie używa. No ale generalnie to, co się da, to jest składowane w tym miejscu. Przeważnie oczekują po parę lat na pocięcie na swoje żyletki, ale historia jest bardzo, bardzo długa tego miejsca, ale o tym za chwilę, bo Konrad chyba ma wam coś do powiedzenia. Dobra, znajdujemy się na statku, udało mi się wejść, jest dźwięk, teraz będę musiał uważać, żeby nikt mnie z zewnątrz nie widział. Mewa. No to w takich miejscach nie wiem czemu często można znaleźć nieżywe ptaki. Nie wiem, czy tak mi się to podoba, że lubią umierać tu. Patrzcie się, wszystko obsrane. Muszę uważać i wchodzę do środka, żeby nie było mnie widać. Jesteśmy wewnątrz łodzi. Ja po prostu tak się cieszę. Spójrzcie, tu są liny. Tu są właśnie te drabiny, po których szedłem. Dość nieudolnie, ale powiem wam szczerze, że wszedłem. Ręce mi odpadały, bicepsy. Ale dziecko mi się urodziło, więc ostatnio zamiast na siłownię to się stresowałem i dużo jadłem. Niech to będzie moja obrona. Ale się cieszę, że tu jestem. Patrzcie się, taki statek miał swoją serwerownię również. Więc teraz znajduję się w części, którą ją wyposażył
wszelkiego rodzaju urządzenia, radiolatarnie, namierniki. I to właśnie tutaj pracowali technicy, inżynierzy, a po drugiej stronie mieli jakby swoją kajutę. Tutaj jest, spójrzcie, szyba, zlew, nawet kabina prysznicowa. Widzicie, kabina prysznicowa. To są łóżka ich. No i jakieś szafeczki. Tu są pewnie większe szafy na ubrania. Tak też myślałem. Po drugiej stronie również szafki, jakieś stoliki rozkładane, jak to na statku, o tu. Fajnie to wygląda, ale pozwólcie, że pójdę dalej, bo najbardziej chciałbym na mostek dojść. Kolejne motorówki płyną, ja teraz będę się poruszał pod słońce i mam nadzieję, że wam to nie jakoś bardzo nie utrudnia kadru, ale tak, sytuacja jest taka, Konrad jest na pokładzie, ja nie mam internetu, nie mogę ustalić, co to jest za typ statku. Jest kozak, no to jest najsłynniejsze miejsce w Europie, bo na świecie to chyba jeszcze coś takiego jest w Stanach, no z takimi wrakami statków, tak? No mistrz, tu jeszcze te zębatki widać. On tu jakąś platformę chyba miał z tyłu, wiecie? Pierwsze zapiski o tym miejscu pochodzą z 1840 roku, kiedy to właśnie w małej mieścinie Landewek, jeżeli to wymawiam źle, to przepraszam, kiedy to do tej mieściny, jak cytuję, miasto ożywa dzięki 200 marynarzom, którzy są pierwszą jednostką marynarki wojennej założoną właśnie w tym miejscu. I to miejsce było dosyć istotne, bo nawet Napoleon III, nie Bonaparte, Napoleon III wizytował to miejsce, czy właśnie dał znak, jako że to jest ta młoda baza marynarki wojennej, która ma się prężnie rozwijać. Właśnie z tych samych powodów, dla których to cmentarzysko istnieje do dzisiaj, ponieważ ten akwen był spokojny i bardzo spokojnie można było właśnie te statki tutaj przetrzymywać. Czyli jak słyszycie, historia ma ponad 160 lat, ale oczywiście na przełomie wieków działo się tutaj trochę więcej rzeczy. A propos dziania się... Wracamy do wody? Teraz się oddalam od tego mostku i ciągle jestem w tej części technicznej. Jakieś bojlery. Może to właśnie uzdatniało wodę i wejście na górę. Nie wiem gdzie. Jak ja się cieszę, że tu jestem. O panie. Kolejne jakieś serwery. Spójrzcie, jaki fotel. Tutaj siedział też jakiś majster na nim. W taki oto sposób. Mam latarkę jeszcze tam. O. Tutaj to bym mógł spać. Nie musiał wszystko to rozkminiać. Wszystkie parametry danego okrętu, a on, jak widzieliście, z góry, z dołu, z boku, nie jest wcale mały. Wszedłem już na górę, więc nie będę schodził. Tylko muszę uważać, żeby się nie zabić. A to? Defense de fumée. Ty, to wygląda w ogóle, jakby tu składowano jakieś pociski. Widzicie to? Tutaj jest taka suwnica, która wsuwała te pociski na swoje miejsce, żeby tego nie nosić. Spójrzcie na to. Tutaj jest suwnica. W ogóle nie wiem, czy ten statek mógł przewodzić jakąkolwiek ilość pocisków, czy w ogóle pociski, ale na to wygląda, że coś tędy wjeżdżało, coś o kształcie tych pocisków i tutaj było jakby ich miejsca. Naprawdę ciekawe jest to samo miejsce, bo nie wiedziałem, że na tym statku to znajdę. Ale chodźcie, bo muszę jeszcze znaleźć tą sterówkę, mostek w sensie. Najbardziej mnie to interesuje, a jesteśmy teraz z tyłu statku. To jeszcze nie było, ale te zwykłe szafy są. Chodźcie tam, na wprost. Będziemy się teraz udawać. Kolejne kajuty. Możecie zobaczyć prysznice dla całej załogi, dla marynarzy. Spójrzcie. Jak teraz przez chwilę postałem w ciszy, to poczułem takie szt, szt, szt. Jakby mimo wszystko lekko go bujało, albo było słychać tą wodę odbijającą się od burty.
Tędy wszedłem. Jeszcze zejdziemy na dół. Kolejne pomieszczenia, jakieś sterownie. Zobaczcie, jak on jest długi. Jeszcze zaświecę latarką do przodu. Kibelki oczywiście muszą być. Coś na zasadzie stołówki. Znaczy tutaj była kuchnia, a stołówka była zapewne gdzieś tutaj. No powiem wam, że to jest na razie na tą chwilę jedno z najfajniejszych miejsc, w jakich byliśmy. W takim stanie ciężko znaleźć statek. Chodźcie, pokażę wam bok. Pójdziemy. Jakieś lustra, nie wiem co to jest. I to kolejne przejście. Nie wiem, może jakieś takie pokoje socjalne, że mogli się tutaj marynarze spotkać, którzy mieli akurat wolne i wymienić spostrzeżenia, albo jakieś pokoje odpraw, choć coś takiego jest bardziej zapewne przy mostku, ale chodźcie do przodu, nie będę tędy wychodził. Boję się jednego, a mianowicie, że będę musiał wyjść na ten mostek, a on jest tak bardziej na widoku, żeby tam mnie nikt nie zobaczył. Chodzicie ze mną? Powiem wam tak, mamy godzinę 9:49. Musimy stąd wyjechać najpóźniej o 12:00, a jeszcze musimy dograć parę scen do tego filmu na początku. Więc tak naprawdę chyba na następne wraki to podpłyniemy, nawet jeżeli by nam nie starczyło czasu. Słuchajcie, wczoraj żeśmy tutaj dojechali o północy bodajże. O 6:00 rano już byliśmy gotowi wyjeżdżać, szybkie śniadanie, ogarnięcie sprzętu i tak dalej. No i dzisiaj musimy o 21:50 przekroczyć w Calais, przejechać do tego tym eurotunelem do Anglii. I tam nie możemy się spóźnić, a jeszcze musimy być godzinę wcześniej, minimum. I mamy 8 godzin jazdy stąd tam, co nie? Więc pozdro 600. Ale i tak było warto przejechać całą Francję wszerz i Europę prawie, po to, żeby zobaczyć konkretnie te wraczki. Generalnie zanim taki statek uda się swoją ostatnią podróż, tutaj są demontowane z niego wszelakie uzbrojenie, elektronika i tak dalej. Chociaż to bardziej jest ze względów pragmatycznych, po prostu wojsko nie chce udostępniać swoich technologii, co wydaje się logiczne. W ogóle przez długi czas marynarka wojenna z tych statków używa do trochę innych celów, ponieważ no, wojsko w czasie pokoju przede wszystkim musi trenować, musi ćwiczyć i musi dbać o to, żeby było dobrze wyszkolone, żeby wiedzieć, jak reagować w działaniach wojennych, czyli żadne symulacje i tak dalej nie dają tego, co taki prawdziwy trening. A te statki, no może nie te konkretne, ale przeważnie wszystkie statki, zanim były składowane, były wyciągane na otwarty ocean i służyła jako cele, więc wyobraźcie sobie, że macie taki statek, jesteście marynarzem i w ramach treningu musicie go zatopić. Po prostu ze względów ekologicznych zaprzestano tego. Wiadomo, jakichś celów się używa i tak dalej, ale jednak ten proceder jest o wiele mniejszy, więc po prostu zamiast strzelać do takich statków od dłuższego okresu, większość jest praktycznie ściągana tutaj i przerabiana na złom, żeby nie użyć znowu słowa żyletki. Słyszę jakąś łódź. Gdzie ona jest? Jakby płynęła w tą stronę właśnie. Wiecie, jest tutaj dużo pływaków, dużo wędkarzy, ale też są i zapewne ludzie, którzy tego wszystkiego pilnują. To jest wojskowe. Słyszę jakąś łódkę ciągle. Tutaj mam wyjście, ale boję się, że jak wyjdę, to mnie zobaczą. Poczekam, aż ten dźwięk zacznie się oddalać. Ja tam pomiędzy tymi schodkami. Łódeczka przypływała koło mnie. To chyba będę musiał pójść w lewą stronę po prostu.
mostek, to muszę jakoś wcisnąć gdzieś tam. Teraz jest to miejsce, w którym jestem najbardziej widoczny. Wszystkie wejścia na ten główny mostek są zablokowane. I nie wiem, czy znowu nie będę musiał jakieś rzeźby robić. O. Nie wiem, czy nie będę musiał znów jakiejś rzeźby robić, żeby tam się dostać, ale poczekajcie. Spójrzcie. Jest wejście. Dobra. Wbijam szybko tutaj. Tak jęczę. Myślałem, że wejdę, ale tam u góry nie ma przejścia. Czyli to nie to. Tędy też nie wejdę. No nie wierzę, że wejście na mostek jest tylko czymś takim. Może z tej strony się uda. Dobra, teraz zobaczcie, najbardziej na widoku się bardziej nie da. To jest kamera na brzuch. Widzę. I idę od razu od tej strony, gdzie mnie nie będzie widać, czy mianowicie od tej. No i teraz już się znajduję na tym mostku. Czy do środka się uda wejść? Nie. Busola tutaj była. Najprawdopodobniej to się kręciło właśnie, trzymając ciągle, można powiedzieć, statyczny poziom. To były radary. Zaraz wam pokażę. Najprawdopodobniej jakiś teleskop, luneta czy cokolwiek takiego. Nad moją głową znajduje się miejsce, w którym był jakiś radar, cokolwiek takiego. Pode mną jest ten mostek. Jeszcze pójdę z drugiej strony, ale bardzo możliwe, że jak większość tutaj widzicie jest otwarta, to on jest zamknięty, może coś tam jeszcze jest i lepiej tu nie chodzić. No spójrzcie, tutaj też jest kolejne takie samo urządzenie i to jest zaspawane, czyli nie wejdziemy, ale jesteśmy na samym przodzie. Jak spojrzycie, a tam są kolejne statki. Jak mnie nikt nie zobaczy, uda nam się zejść, skończyć nagrywanie, ten odcinek i odjechać stąd, to będę mega szczęśliwy, że to się powiedzie. Chyba zwiedziliśmy wszystkie pomieszczenia, które były otwarte. No, musiałem to robić w miarę szybko, bo jest to miejsce lekko przypałowe, a do tego mam jeszcze parę statków do pokazania, opłyniemy je, pokażemy wam, ale ten największy i najfajniejszy to właśnie jest ten, który zdobyliśmy, czyli znowu Urbex History na rejonie, nie ma dla nas przeszkód, mój ulubiony ziomie, oglądaj nas i subskrybuj od rana, bo z nas to jest dobra, zgrana kaszana. Elo. Kuba już szykuje sprzęt, a ja teraz będę składał kamerę, więc bez odbioru zaraz będziemy i spotkamy się, jak już będę na kajaku, więc życzcie mi szczęścia, abym ja i Kuba spokojnie mogli popłynąć dalej. Tylko muszę to złożyć jeszcze. Dobra, bez odbioru, buziaczki. Już się podstawiam. Trochę lipa, że się obija tak mocno ta drabina, co nie? Czekaj, czekaj. Tylko się jeszcze złapię tego. O. Siadaj. Dobra.
zejść. Odbijam, uwaga. To co, ciśniemy na ten następny? No na pewno, żeby nie wejść. No zobaczyć po prostu, co nie? Powiem wam, że ten zoom to jest mega sprawa. Jestem od nich jakieś 50 metrów dalej, a widzę sobie elegancko, jak dopływają do tych bodajże patrolowców. A jeszcze wam przybliżę, zobaczcie. Perse, Tripatrine Mindhunter, klasa Erdian. Czyli to są te trałowce. Zobacz, A ty, a nie chcemy wpłynąć... Aha, może od frontu, no. możemy spróbować tam. No tylko, że my tego nie przepłyniemy Czego? pomiędzy. No pomiędzy nie. A, i tu są te urządzenia, widzisz? Czyli to są te naminy, ziomeczki, a tamte będą patrolowce. Widzisz, jak się człowiek uczy? Zobacz, i pomiędzy są takie beczki wstawione. Odbijaki. Tak, żeby się, jak będzie jakiś większy sztorm czy coś. No tu raczej nie, ale... Sztorm to nie, ale żeby się nie odbijało ci. No. No dobra, trzeba cofać. Śmierdzi tu strasznie. Poczułeś, że tu jakoś bardziej śmierdzi? Rybka uciekła. Dobra, to mamy te trałowce obcykane, Czyli tamte są patrolowe. a to są patrolowce, no. No, prawda jest taka, powiem wam, drodzy widzowie, że weszliśmy na najfajniejszy, największy i najlepszy statek. Kolejna sprawa, na te trałowce dałoby się wejść, tylko że one są... O, koleżanka do ciebie przyszła. Gdzie? No tu. O, siema! Tylko że one są no, na najbardziej wystawione na widok, więc każdy stąd by nas widział. A wiecie, lepiej przywieźć jakiś film niż nie przywieźć żadnego nie za filmu. chwilę ci przyjedzie karabinieri, Tak. czy co tutaj jest? Żandarmeria. Tak, żandarmeria i w ogóle zostać eskortowanym do domu. 2 Mindhuntery na 12. Wypuścić torpedy? Strzelają do nas! Ja mam takie wrażenie, że każdy, zobacz, że podpływa do tych statków, ale nikt tak blisko jak my. Każdy się jakby boi, co nie? Także my jesteśmy eksploratorami z prawdziwego zdarzenia, a to są turyści. Ty przepływamy między? A da się? No tam prawie, kurczę, jest beczka. Ale tam dalej... A poczekaj, ale może przy następnym się da. O nie! Lala. Są bien. Teraz gdybyśmy mieli tutaj lampkę tego białego wina i mulę, to bym się mógł poczuć jak na wakacjach we Francji. Chcesz mula? No później. Myślisz, że wiosła nie mieści? Tak, weź się wzdłuż kajaka. Czemu to tam nie chce się wpłynąć tam? Ty, to są mule, bez kitu. Mule? No a nie? Zobacz. No może. No mule. Czekaj, no, że nie obrócisz się tu. Ja nie chcę się obracać. Się odbijam od ścianki do ścianki, ty. Dobra, czekaj. Pęp, pęp, tylko głowę pochyl. Pochyl głowę. Udało się. Dobra, już cafam. Trzeba jeszcze to złożyć. Możesz to wciągnąć trochę? O, widzisz, no. Dziękować. Dobra, Skarpetek nie zamóż. gratulacje, posiadło. Dzięki. Powolutku. Dobra, Niech wyjdzie jeszcze, niech wyjdzie, bo może jeszcze nie siąść. Może druga noga być połamana. Dobra. Gratulacje. Jona. No i co, kochani, widzimy się. Moje plecy. Tak wygląda 30 lat. Nie, ta noga mnie boli. Ale dziękujemy Noga wam mnie za boli, dzisiaj. złapał się Słuchajcie, Konrad odwalił kawał grubej, naprawdę dobrej roboty. Razem Mistrz, ekipa co ponad nie? wszystko, możemy. Pamiętajcie o Niczego się subskrypcji, bo to jest najważniejsze. Do zobaczenia na następnej wyprawie. A tu jest lista patronów. Dziękujemy. Pa.